Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojego vlogu. Ja mam na imię Tomek i oglądacie w tym momencie kanał Topka PC. W poprzednim odcinku vlogu układaliśmy i łączyliśmy ze sobą różne przewody. Na pewno pamiętacie, jak ubolewałem, że różnokolorowy przewód customowy 24-pinowy ATX jest prawie w całości ukryty w niewidocznej części obudowy. Dlatego postanowiłem zmienić jego położenie, co właśnie widzicie na filmie. Aby Was nie zanudzać zmianą tego właśnie przewodu, nie poświęcę temu tematowi dużo czasu. Wydaje mi się, że w takim ułożeniu przewód zasilający płytę główną będzie lepiej eksponowany. Ciekawe, co myślicie na ten temat. Teraz jeszcze krótka chwila na obejrzenie przewodów z boku obudowy i jedziemy z tematem dalej. Kolejnym przewodem i na razie ostatnim, który Wam pokażę, będzie przewód zasilający kartę graficzną 12VH-PWR. Jak na pewno wiecie, to nowy standard zasilania dla kart graficznych. Przewód dostarcza 4 razy więcej mocy w porównaniu do wcześniej stosowanych 8-pinowych złączy. Tak wygląda mój customowy przewód z firmy Cable Mod. Nie widziałem jeszcze przewodu, który sprzedawany jest wraz z kartą graficzną. Mój przewód posiada aluminiową osłonkę po stronie gniazda zasilającego kartę graficzną. Zasilacz firmy Fantex, który zamontowałem w komputerze, posiada dwa złącza 12VH-PWR. Do jednego z nich podłączę przewód i poprzez przepust w obudowie przeciągnę go przez bok, gdzie poprowadziłem wszystkie przewody. Z tamtego miejsca wyciągnę go z powrotem tak, aby w przyszłości podłączyć go do karty graficznej. Tutaj na razie nic z tym przewodem nie robimy, bo jeszcze nie wiemy, do czego będzie on podłączony. Teraz przechodzimy do elementu zaległego, który powinien pojawić się w poprzednim odcinku. Zamontujemy zawór spustowy od firmy EK. Musimy mieć taki zawór, bo niestety chłodzenie customowe LC od czasu do czasu musi mieć przeprowadzoną zmianę cieczy chłodzącej, ponieważ ciecz znajdująca się w układzie z czasem traci swoje właściwości chłodzące. Dlatego przynajmniej raz na rok, tak twierdzą niektórzy, powinna być ona wymieniona. Słyszałem też, że przy cieczach z pigmentem koloru może się zdarzyć, że taką zmianę cieczy należy wykonywać częściej. Teraz na filmie widzicie bardzo ciekawy zawór od EK. Aby montaż tego zaworu miał sens, podłączę go do złączki kątowej od EK. Nadmienię, że cały układ, który będę wykonywał, będzie oparty o złączki o średnicy zewnętrznej rurki 12 mm, a średnica wewnętrzna rurek to 10 mm. Mimo dość dużej obudowy musiałem delikatnie odkręcić moje distro plate, tak aby dostać się do zaworu spustowego zamontowanego na distro plate. Po odkręceniu korka otworu w jego miejsce zamontuję złączkę kątową i zawór spustowy. Wymyśliłem, że cały zawór spustowy będzie znajdował się na boku obudowy, gdzie znajduje się także cały management przewodów. Moja obudowa posiada boki szklane na zawiasach, więc od tej strony będę miał łatwy dostęp do zaworu spustowego. Za pomocą klucza Allen Key od EK dokręcam z czuciem złączkę kątową. Teraz dokręcę zawór spustowy i będę mógł przykręcić distro plate tak, jak uprzednio było zamocowane. Jak widzicie, zawór ze złączką nie jest zamontowany na sztywno, możemy go opuścić albo podnieść, więc powinno nam to ułatwić ewentualne spuszczenie płynu chłodzącego. Teraz po dokręceniu pokażę Wam, jak powinno to pracować. Aby spuścić ciecz z układu, użyję do tego celu rurkę giętką ze złączką do rurek giętkich o gwincie G1/4 cala. Rurka PCV jest ze złączką od firmy Alpha Cool o średnicy 10-13 mm.
Teraz po dokręceniu i odbezpieczeniu zaworu będę mógł spuścić ciecz. Tak wygląda to w teorii. Natomiast wiem, że ciecz nie tak łatwo schodzi z układu i czasami fajnie mieć coś, co mogłoby ją z tego układu przepchnąć. Ok, tyle przygotowania i montażu jeśli chodzi o zawór spustowy. Teraz zaczynamy powoli nierówną walkę z gięciem rurek, ale najpierw pokażę Wam, jak jestem do tego przygotowany. Moje stanowisko do gięcia rurek wyposażyłem we wkrętarkę, do której zamocowałem nożyk do fazowania rurek. Mam nadzieję, że nożyk ulepszy i przyspieszy fazowanie rurek, a także pomoże mi przy delikatnym ich skracaniu. Posiadam także zestaw do gięcia rurek firmy AlphaCool, który zakupiłem już przy okazji wodowania komputera dla żony. Jest on wyposażony w różne krzywki do gięcia rurek o rozmiarach zewnętrznych 13 i 16 mm i jako że moje rurki od EK mają rozmiar 12 mm, będę go używał przy mniej precyzyjnych gięciach. Mamy tutaj, jak widzicie, różne krzywki. Za pomocą tej okrągłej możemy wyginać rurki o różnych kątach. Spokojnie możemy zrobić kąt nawet 270 stopni. Zestaw krzywek zamontuję na sklejce, ponieważ mamy tutaj możliwość przymocowania na stałe do podłoża krzywki, które widzicie. Przymocowane krzywki ułatwiają nam wyginanie rurek, ponieważ podczas gięcia nie poruszają nam się. Za pomocą tej krzywki możemy uzyskać różne kąty, jak widzicie, także kąt 90 stopni. Tutaj widzicie dodatkowe podajniki z blokadą pinów, które mogą być używane albo jako podpora do uzyskania kilku promieni gięcia jednocześnie, albo jako ogranicznik końcowy. Jak widzicie w opakowaniu mamy 4 takie podajniki na różne grubości rurek. A to jest ogranicznik, za pomocą którego możemy zasymulować głębokość złączek. Tutaj widzicie wkręty, za pomocą których możemy przymocować krzywki do podłoża. W zestawie widzicie także silikonowe węże o rozmiarach wewnętrznych 10 i 13 mm, które są niezbędne do wyginania rurek. W całym montażu wykorzystam także klucz od EK o nazwie Allen Key. Jak widzicie, ułatwia on dokręcanie złączek do bloków wodnych. Złączki od EK posiadają wewnętrzną średnicę dopasowaną do tego właśnie klucza, a także jak widzieliście przy okazji montażu złączki kątowej do zaworu spustowego, niektóre złączki mają specjalny port na swojej obudowie, który umożliwia ich dokręcenie lub odkręcenie. Być może ten sprzęt już znacie, przy okazji wodowania komputera dla żony używałem go właśnie do gięcia rurek. Jest to sprzęt uniwersalny i pasuje do każdej średnicy zewnętrznej rurek. Będę go używał, ponieważ wygięte na nim rurki posiadają bardzo ostre kąty, porównując do poprzednich krzywek od AlphaCoola. Tutaj przedstawiam Wam już gotowe krzywki od AlphaCoola, które przymocowałem do półki. Zamocowałem krzywki i porty w ten sposób, aby mieć możliwość wygięcia rurek na różnych krzywkach, tak aby sobie nawzajem nie przeszkadzały. U dołu półki widzicie profil, na którym będę ciął rurki na odpowiednią długość. Ten profil obsługuje rurki o średnicy zewnętrznej od 12 do 16 mm. Teraz przechodzimy do rozdziału, w którym chciałbym opisać metodologię pomiaru, tak aby wykonać poprawnie wygiętą rurkę od punktu A do punktu B. Z bloku wodnego procesora z portu OUT, czyli wyjścia, poprowadzimy rurkę do distro plate do portu procesora OUT, czyli wyjścia. Aby to zrobić, musimy zmierzyć odległość pomiędzy tymi portami. Najpierw, wykorzystując jakieś już niepotrzebne rurki, montuję je w portach, do których będę prowadził połączenie. Robię to, ponieważ zmierzę sobie, jaka jest odległość od ścianki zewnętrznej rurki bloku wodnego procesora, a rurką, która jest po stronie distro.
Robię to, ponieważ potrzebuję zmierzyć odległość, jaka jest od ścianki zewnętrznej rurki bloku wodnego procesora, a rurką, która jest zamocowana w distro plate. Musimy tutaj zmierzyć zewnętrzne ścianki rurek. Kiedy mam w ten sposób zamontowane rurki, które powinny być w pionie, teraz możemy zmierzyć odległość pomiędzy portami. Jak widzicie, zewnętrzna lewa ścianka lewej rurki i zewnętrzna prawa ścianka prawej rurki. Mierzę właśnie te ścianki, ponieważ na tych wymiarach odbędzie się gięcie rurki. W moim wypadku odległość pomiędzy portami wyniosła 234 mm, czyli prawie 23,5 cm. No to zaczynamy. Pierwsze gięcie nie jest takie ważne, to znaczy wiemy, że musi to być kąt 90 stopni. Musimy przewidzieć także odpowiednią wysokość rurki, ponieważ w moim wypadku rurka musi być prowadzona nad przewodami zasilającymi płytę główną. Więc jeśli będziecie robić coś podobnego u siebie, to musicie przewidzieć takie właśnie tematy. Aby poprawnie wygiąć rurkę, wcześniej do rurki musimy włożyć wypełnienie w postaci rurki silikonowej. Bez tego wypełnienia nie można poprawnie zagiąć rurki, ponieważ podczas gięcia zapadnie się nam ona do wewnątrz, co spowoduje zawężenie lub całkowite zamknięcie rurki. Podczas nagrzewania miejsca, gdzie chcemy wygiąć rurkę, nagrzewamy rurkę obracając tak, aby rurka nagrzała nam się dookoła. Wykonujemy także ruchy w lewą i prawą stronę, tak mniej więcej po około 2 cm po obu stronach, aby rurka dobrze poddawała się wyginaniu. Nie możemy za bardzo zbliżać rurki do źródła ciepła, ponieważ spowoduje to wystąpienie bąbelków w materiale, z którego wykonana jest rurka, lub spowoduje to zniszczenie rurki. Jak widzicie, rurka powoli poddaje się, a jej sprężystość maleje. Jest to już znak do tego, że za chwilę rurka będzie gotowa do wygięcia. Tutaj jeszcze nadmienię, że wykorzystuję tutaj opalarkę standardową z tak zwanego marketu na pierwszym biegu pracy. Teraz szybkie przejście, abyście mogli zobaczyć cały ciąg gięcia rurki. Jak widzicie, ciężki jest żywot operatora kamery i technika odgięcia rurek w jednej osobie. Narzędzie mamy już przygotowane do wygięcia rurki pod kątem 90 stopni. Ułożyłem rurkę w przygotowanych profilach, aby poprawnie ją wygiąć. Teraz musimy poczekać i przytrzymać rurkę w tej pozycji, aby rurka ostygła. Jeśli tego nie zrobimy, rurka będzie mogła się odkształcić i nie będzie miała wymaganego kąta 90 stopni. Możemy ciepły materiał schłodzić dmuchaniem. Niektórzy widziałem wkładają rurkę do wody, ale myślę, że podczas wyciągania i przenoszenia rurki do wody rurka może się już odkształcić, więc ja chłodzę tylko dmuchaniem. Mamy chyba nasze pierwsze gięcie, rurka wygląda dobrze, nie pojawiły się bąble ani pęknięcia i myślę, że za chwilę przejdziemy do odmierzenia wcześniej zmierzonej odległości pomiędzy portami, które chcemy połączyć. Mówię tutaj o 234 mm, które musimy odmierzyć na wygiętej właśnie rurce. Musimy pozbyć się jeszcze silikonowego węża w rurce, ponieważ będziemy go potrzebowali z drugiej strony rurki. Teraz musimy znaleźć miejsce, od którego odmierzymy wymaganą odległość. Jest tutaj mały problem, bo rurka jest zagięta i zaraz zobaczycie, że nie za bardzo wiadomo, skąd zacząć pomiar. Wydedukowałem to na podstawie kilku zniszczonych rurek. Do pomiaru będę wykorzystywał narzędzie, które widzieliście przed chwilą na filmie. Umieściłem sobie w narzędziu do gięcia rurek kawałek rurki, ponieważ chcę sprawdzić, co dzieje się z zaznaczonym znacznikiem na rurce, kiedy rurkę będę wyginał. Ogólnie wygląda na to, że rurka zyskuje wtedy na długości, co powoduje, że będzie za długa do wcześniej zmierzonej odległości pomiędzy portami, czyli do długości 234 mm. Teraz muszę ustalić, gdzie powinien znajdować się znacznik na rurce, tak aby po wygięciu rurki wymagana długość rurki się nie zmieniła. Zaraz Wam pokażę. Znacznik rurki powinien znajdować się na wysokości wierzchołków lewego i prawego profila, w których znajduje się rurka. Tak aby po wygięciu rurki znacznik, który jest narysowany na rurce, stykał się z linią, od której dokonuje pomiaru namalowanej na urządzeniu do gięcia rurek. Tutaj właśnie Wam pokazuję teraz na filmie. To jest właśnie ta linia. Mam już przygotowaną wygiętą rurkę, na której mam narysowany znacznik.
Jak widzicie, znacznik dotyka namalowanego znacznika na urządzeniu do gięcia rurek. To jest właśnie to miejsce. U mnie ten sposób się sprawdza. Oczywiście dotyczy to tylko tego urządzenia. Jeśli macie inne urządzenia do gięcia rurek, to musicie dokonać własnych pomiarów, jak poprawnie zaznaczyć, a później wygiąć rurkę, by miała odpowiednią długość. Teraz wiedząc to, co wcześniej Wam pokazałem, jedziemy z pomiarem rurki. Ułożyłem sobie w narzędziu wcześniej wygiętą rurkę. Znam odległość od portu do portu, czyli 234 mm. Muszę teraz zaznaczyć, w którym miejscu będę musiał zagiąć rurkę. Odległość zaznaczona, więc za chwilę zaczniemy nagrzewać rurkę, dokonamy ostatecznego gięcia, no i będzie chwila prawdy. Znaczniki, które widzicie, po wszystkim zmywam delikatnie izopropanolem. Niestety należy to robić delikatnie i krótkim oddziaływaniem, ponieważ rurka trochę matowieje. Musimy trochę poczekać, aby rurka ostygła i jak tylko to nastąpi, możemy przymierzyć rurkę. Uwaga! Można powiedzieć, że mamy to, połączenie mamy gotowe. Musimy jeszcze sprawdzić, jak wygląda to położenie, patrząc z boku, czy jest mniej więcej zachowany poziom. Jak widzicie, z prawej strony rurka jest za wysoka. Wykorzystam do jej skrócenia narzędzie do fazowania rurek i po delikatnym faceliftingu powinno być już dobrze. Taką fazowaną rurkę powinno się przepłukać wodą, tak aby do portu, gdzie ją przykładamy, nie wpadł żaden opiłek, który mógł w rurce pozostać po fazowaniu. Jak widzicie, tak prezentuje się pierwsze połączenie. Jak też widać na załączonym obrazku, mamy tych połączeń do zrobienia jeszcze parę. Kilka z nich będzie trudne, szczególnie myślę tutaj o chłodnicach, ale myślę, że z Wami poradzimy sobie ze wszystkim. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcję i za oglądnięcie tego odcinka. Mam nadzieję, że kolejny będzie też ciekawy, jeśli ten był. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!